Witajcie na kanale Custom Guitar Tones. Ja nazywam się Piotr. A co dzisiaj? Dzisiaj kolejny kawałek historii. Historii nie byle jakiej, bo król wszystkich królów, szef wszystkich szefów, jeżeli chodzi o brzmienie czyste. I nawet w świecie spalinowych gitar, dżindżynowców, przesterowców, nieskończonych gainów, ten wzmacniacz ma wielki szacunek i wszyscy kłaniają mu się nisko. Przed Państwem Roland Jazz Horus, 76 rok. Jeżeli myślicie, że na tym dzisiaj już nikt nie gra, że to jest jakaś pieśń przeszłości, to grubo się mylicie. Naprawdę większość symulacji barw czystych we współczesnych sprzętach to jest tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim, poza kombami Fendera i niektórymi konstrukcjami Messy, to przede wszystkim jest Roland Jazz Horus. Bardzo ciekawa historia, bo wzmacniacz ten konstruktorzy, inżynierowie, żeby lepiej brzmiało, Rolanda wymyślili w wczesnych latach 70. Pracowano nad nim dość długo, ponieważ miał być to pierwszy w historii, 70. lata, wzmacniacz grający czysto aż do końca, czyli niezależnie od poziomu głośności, miał nie poddawać się klasycznemu przesterowaniu, które dawały wtedy praktycznie wszystkie wzmacniacze lampowe na rynku. A japońscy inżynierowie Rolanda postanawiają wbić kij w mrowisko i stworzyć wzmacniacz tranzystorowy, który nie będzie miał charakterystycznego przesterowania nawet przy ekstremalnych głośnościach. Trudne zadanie, wydawałoby się też z punktu widzenia gitarzystów może niekoniecznie potrzebne, ale tworzą coś, co staje się kanonem aż do dziś. I jest to chyba jedyny obecnie w różnych odsłonach i wersjach, ale ciągle produkowany wzmacniacz od prawie 40 lat. Nie da się przejść koło niego obojętnie i tak jak powiedziałem na wstępie, nawet gitarzyści rockowi, ultrametalowi bardzo chętnie na tej konstrukcji grają. Co jest nieprawdopodobnie dziwnego, biorąc pod uwagę, że nie ma lamp, są tranzystory, że głośniki są zrobione specjalnie do tego wzmacniacza i mimo, że zawsze uchodziły za jasno grające, tak naprawdę wcale nie są jasno grające. To wszystko opowiem Wam za chwilkę. Można powiedzieć wzmacniacz jak wzmacniacz, klasyczne combo, dwukanałowe. Pierwszy kanał, prosta trzypasmowa ekwalizacja, czyli głośność, bass, middle i presence oraz przełącznik bright. Wejścia 2, niskoczułe i wysokoczułe wejście. Drugi kanał rozbudowany. Podobna ekwalizacja, środek, góra, dół. Też głośność, też przełącznik bright. Distortion, przedziwnie opisany, bo jak za chwilę Wam pokażę, nie kojarzy się z klasycznym distortion, nawet typu tam Tube Screamer czy Klon, aż po jakieś ekstremalne wersje distortion typu tam DS1, Bossa i tak dalej, tylko bliżej mu do jakiegoś klasycznego fuza, pierdząco bzyczącego, ale taki jest urok. Sprężynowy rewerb, no i król wszystkich królów. Prawdziwy chorus stereofoniczny, naprawdę wielowymiarowy, a mający tylko dwie gałki. Głośność i prędkość modulacji. To wszystko. Opcja chorusa jest też vibrato. Te same parametry, modulacja i głębokość modulacji i prędkość modulacji i jeden przełącznik do wyboru trybu
tego efektu. I koniec. Ale nie pamiętam, grzebałem dość długo w internetach, żeby dowiedzieć się, czy jest to jeden z pierwszych, może pierwszy wzmacniacz stereofoniczny w tamtym okresie. Wygląda na to, że tak, że były wzmacniacze stereofoniczne robione do klasycznych organów Hammonda, ale nie tylko. Natomiast nikt nie robił stereofonicznego wzmacniacza gitarowego i to też jest pierwszy raz. Co jest nieprawdopodobnego w tym wzmacniaczu? To jego barwa czysta. Naprawdę z samego poziomu głośności praktycznie nie da się tej barwy przesterować, nawet używając dość silnych przetworników. On zawsze pozostanie w takim trybie miękko brzmiącym. Zobaczcie, ja teraz mam wyłączone, poza rewerbem mam wszystko inne powyłączane. Wolum jest ledwo dany, żeby nas tu nie zabiło, bo to jest dość głośny wzmacniacz. Teraz jestem w trybie humbucking. Teraz humbucking przy mostku. A wzmacniacz ciągle gra czysto. Nieprawdopodobna dynamika. Wyposażony w dwie końcówki mocy, 60-watowe. Dlatego nazwa Jazz Chorus 120, bo w sumie ma 120 W, ale w momencie, kiedy przechodzimy na efekt, chorus bądź vibrato, sygnał zostaje dzielony na dwie końcówki mocy i jest to wtedy 2 razy 60 W. Czyli generalnie tak czy inaczej moc wyjściowa 120. Co ciekawe, w każdym kanale mamy przełącznik Bright, ale Bright działa tylko wtedy, kiedy wzmacniacz jest cicho. Im głośniej jakby dajemy głośności, głośniej kręcimy gałką volum, tym Bright działa mniej i przy mniej więcej 3/4 głośności w podbicie góry już nie istnieje. W ogóle już ten wzmacniacz jakby swoją końcówką mocy uzupełnia jakby to pasmo, więc nie istnieje. Ja akurat w ogóle nie lubię podbicia góry, ponieważ generalnie jest to taki dość klarownie grający wzmacniacz. Z ciekawostek na tylnym panelu ma jeszcze foot switche. 3 wyjścia dla foot switchy do niezależnego włączenia i wyłączenia distortion, do niezależnego włączenia i wyłączenia rewerbu i do niezależnego włączenia i wyłączenia efektu chorus vibrato. Więc jak na tamte czasy multi-efekty w samym wzmacniaczu. Z tyłu jest jeszcze wyjście liniowe, co też było chyba rewolucyjne, że można było wyjść z samego preampu z sygnałem, nie obciążając końcówki mocy, oraz 2 wejścia liniowe, gdzie można podłączyć niezależne źródło, nie gitarę, czyli na przykład, nie wiem, klawisz, bądź inną jakąś formę magnetofonu, czy innego gramofonu do nagłośnienia przez ten wzmacniacz. 2 kanały, o których już wspomniałem, czyniło w tamtym okresie nowość. Pamiętajcie, 76 rok, właściwie w 75 roku ukazał się na rynku. To jest akurat wersja po roku produkcji, 76 rok. Oryginalne głośniki Rolanda. Głośniki to są 12-calowe głośniki, charakteryzowały się aluminiową kopułką. I wydaje mi się, że ten ton taki twardy, ale też niezbyt jasny, wynika właśnie z tej kopułki. Wtajemniczeni wiedzą, że żeby dobrze nagłośnić ten wzmacniacz, trzeba unikać bliskości mikrofonu względem tej kopułki, ponieważ produkowała ona dość dużo nieprzyjemnego szelestu. Ale w całości ogólnym brzmienia jest jak najbardziej pożądana i były próby produkcji tego wzmacniacza z innymi głośnikami i firma zawsze wracała do oryginału, czyli do głośników 12-calowych z aluminiowymi kopułkami. Pokażę Wam podstawowe możliwości samego wzmacniacza. Mamy pick-up neckowy w trybie humbucker, ale ponieważ jest to humbucker typu Thunderbird, więc ma mniejszy sygnał, a więcej góry od klasycznego humbuckera. I zobaczcie, co się dzieje. Dodam góry.
Bardzo ładna, przestrzenna góra. Wycofam jej troszeczkę. Zobaczcie, jak ładnie działa środek. Piękny, piękny, miękki, nienosowy, tylko bardzo plastyczny, zbliżający instrument we wrażeniu o parę metrów do przodu. Zobaczcie, jak działa bas. Zamknę bas, zabiorę go trochę. A teraz go dodam. Tak sporo. Dla mnie rewelacja. W ogóle rewelacja. Niczego mi w tej barwie czystej nie brakuje. Właściwie przystawić mikrofony i nagrywać. Teraz coś, co było nowum na rynku w tamtym okresie, bo to nie były klasyczne dopalacze lampowe tam, czy w kostkach typu fuzz, tylko coś, co firma nazwała distortion. To jest potencjometr z wyłącznikiem, czyli w tej chwili został wyłączony i ja go trochę włączę i teraz dodam. No nie brzmi to jak klasyczny high-gainowy wzmacniacz, wręcz przeciwnie. Trochę nam ta konstrukcja teraz popiarduje. Ale brzmi bardzo blisko w kierunku jakichś takich fuzów typu dwutranzystorowego, czyli jakiś Big Muff czy coś w tym stylu. Dodam jeszcze tej dziwnej barwy distortion. No i zrobię na max, bo w końcu pokazuję wam ciekawą konstrukcję. Przedziwne brzmienie. Myślę, że Jack White powinien się tym zainteresować, bo to jest bardzo taki sound w jego stylu, tym bardziej, że wszystko się tu zapycha i pierdzi. Wyłączam distortion. Ciekawostka. Na pewno znajdą się fani tego brzmienia. Teraz sprężynowy reverb. I znowu bardzo ciekawa konstrukcja, ponieważ na tranzystorach fetowych Roland wstawił sprężynowy reverb z tak zwaną dynamiczną regulacją miksu. Czyli im głośniej wzmacniacz gra, tym więcej tego rewerbu słyszymy w miksie. Ale ogólny poziom miksu jest regulowany gałką, czyli zdejmę do zera. Odpalę trochę. Odpalę jeszcze więcej. Moim zdaniem super. I teraz coś, za co wszyscy wtedy zwariowali na punkcie tego wzmacniacza. Chorus. Do tego momentu wzmacniacz grał na dwóch końcówkach mocy 60W w trybie mono. I teraz dzieje się magia. Włączę go najpierw w trybie chorus, potem pokażę wam tryb vibrato. Tu zaczyna się po prostu niebo, czyste niebo. Stereofoniczny dźwięk, pływający ton pomiędzy dwoma głośnikami. System nagle dostaje trzeciego wymiaru, jest jeszcze głębokość, można zajrzeć w ten dźwięk. 75 rok, gdzie tego typu efekty uzyskiwane były tylko przez wirujące głośniki w kolumnach Leslie, gdzie konstrukcja wymagała wirującego głośnika, a właściwie nawet dwóch, bo jeden to był wysokotonowy horn, który kręcił się ze swoją częstotliwością, a na dole był basowy głośnik, na ogół 15-calowy, który grał do góry
i był przemiatany takim specjalnym systemem, który kierunkował ten dźwięk. Prędkością silnika regulowało się szybkość obrotów, co za tym idzie szybkość wibracji tego dźwięku. Tutaj mamy to uzyskane w sposób naturalny. I żeby było jasne, nie było na rynku wtedy urządzenia, które nazywało się Horus. Ten wzmacniacz miał to jako pierwszy. Gęba sama się śmieje. Gęba sama się śmieje. Teraz przejdę w tryb vibrato. Efekt się już jakby zradykalnił. Też jest większe odstrojenie od dźwięku podstawowego. Dla mnie bajka. Absolutna bajka. I teraz, dlaczego o tym mówię, że nie było na rynku żadnego efektu typu Horus? Bo nie było. Najpierw słynny Horus pojawia się w tym wzmacniaczu, ścina wszystkich z nóg i firma zainspirowana tym, co się dzieje, popularnością, czasami nawet histerią tego brzmienia, postanawia założyć własny label pod firmę, którą nazwano Boss. I pierwszy debiutancki, premierowy efekt firmy Boss to jest właśnie CE1 Horus. Słynny Horus, duży, ciężki, zasilany w kontakcie, a nie z zasilacza malutkiego. Szumiał jak cholera, miał w sobie preamp właśnie z tego wzmacniacza, ale i tak wszyscy go pokochali. Opowieść o Horusie Bossa CE1 i wszystkich replikach, aż do współczesnej wersji firmy Worm, zostawiliśmy na inny film. Teraz do rzeczy. Od tego momentu Roland produkuje jak szalony te wzmacniacze. W różnych odsłonach jest wersja ta 2x60, czyli ta wersja podstawowa 120 W. Pojawia się wersja z głośnikiem 15-calowym. Pojawia się wersja z głośnikami, 4 głośnikami 10-calowymi. Sukcesywnie w latach, tak mniej więcej co roku, firma kombinuje, wypuszcza różne warianty tego wzmacniacza, oczywiście produkując niezmiennie wersję na głośnikach, 2 głośnikach 12-calowych i to jest wersja najpopularniejsza. Robią się różne kombinacje. Pojawia się główka na moment, której nikt nie chce. Wszyscy chcą mieć to kombo. Niezależnie Boss robi Horusa, wyjętego dokładnie z tego urządzenia. Potem mamy te wszystkie wersje CE2, potem mamy wersję Horusa, aż do chyba dzisiaj pod szyldem Bossa jest produkowany chyba Dimension, a potem jakiś CH5. Ja już tego nie śledziłem dokładnie, ale wiem, że tych Horusów i modyfikacji tego Horusa jest w kostkach bardzo dużo. Ten pierwszy Horus był taki wielki, potem już oczywiście sukcesywnie urządzenia powstawały mniejsze, aż do klasycznego wyglądu kostki Boss, chyba najpopularniejszej firmy efektów gitarowych na świecie. Dlaczego jest ta historia? Bo jak zwykle na kanale Custom Guitar Tones ta historia jest po coś. Po pierwsze, żeby Wam opowiedzieć o tym wspaniałym wzmacniaczu i że czysta barwa to jest kanon, ale po drugie opowiedzieć Wam o tym, że na Waszą prośbę postanowiliśmy zrobić capture'y obu kanałów, głównie drugiego, bo to jest jakby rodzynek w cieście. Pierwszy jest czysty, bardzo szlachetny, ale nieużywany przez artystów. Natomiast drugi to jest w ogóle historia muzyki i brzmień czystych. A dlaczego mówię historia muzyki? Bo jeżeli lubicie Prince'a, świętej pamięci, to jego czyste barwy z bardzo wielu płyt, między innymi z Purple Rain, to są grane w studiu, na tym wzmacniaczu.
Jeżeli lubicie Limp Bizkit, do dziś West Borland, wszystkie czyste barwy i te z delayami triolowymi wpiętymi przed wzmacniacz, to jest Jazz Chorus Rolanda. Jeżeli macie w pamięci Justice for All Metaliki albo czarną płytę Metaliki, tą z Bobem Rockiem, chyba najsłynniejsza, biorąc pod uwagę jakby sukces tego zespołu, to wszystkie czyste barwy to jest Roland Jazz Chorus. I wiele lat Metallica, a Limp Bizkit do dzisiaj woziła te wzmacniacze na koncertach. Jeżeli pamiętacie zespół The Police, to w pierwszych nagraniach używany był wzmacniacz Roland Jazz Chorus. Na solowych płytach Stinga używany był ten wzmacniacz. Ja bardzo lubiłem, dzisiaj jakoś mniej słucham, bo zespół tam gdzieś się rozmył, ale bardzo lubiłem zespół The Cult. Okazuje się, że jedna z moich ulubionych płyt, czyli płyta Love, wszystkie czyste barwy Billy Duffy gra na Rolandzie Jazz Chorus. Ma go do dzisiaj i w studiu go używa do dzisiaj. Czyli generalnie gitarzyści rockowi. O jazzmenach nie wspomnę, bo takie formacje jak Mahavishnu Orchestra w tamtym okresie, John Scofield, to wszystko jest ten wzmacniacz. I naprawdę wszedł na grubo w tą dziedzinę. W Ameryce jazzmeni, gitarzysta Milesa Davisa, zespoły Mahavishnu Orchestra, zespół Weather Report. W Anglii nowa fala, ja nie twierdzę, bo nie jestem tego pewien, że po pojawieniu się tego wzmacniacza nagle w Anglii nowa fala rocka, czy tam to była taka zimna fala, oni to nazywali, muzycznie powstała, ale The Cure, The Smiths, te zespoły totalnie zwariowały. Używano tego wzmacniacza do wszystkiego. Ciekawe, bo on ma jeszcze opinię, ta konstrukcja ma jeszcze opinię wzmacniacza, które kocha kostki, czyli bardzo dobrze czyta zewnętrzne drive'y, distortiony, inne efekty modulacyjne typu phasing, flanger, jakieś filtry rezonansowe, kaczki, że jest bardzo podatna na to, żeby współpracować z innymi kostkami. No i znowu bumerangiem z Anglii, bo tam jeszcze Sting w Anglii wtedy, The Police i tak dalej, cały nurt tego typu. I bumerangiem znowu sukces w Ameryce, bo wtedy właśnie wspomniany Limp Bizkit, Metallica, właśnie The Cult, jeszcze chyba angielski Boomtown Rats, to jeszcze też użytkownicy tego wzmacniacza. Kolejna fala. The Edge z U2, Matt Bellamy z Muse, Joe Perry, Aerosmith. Wszyscy kupili wzmacniacz Roland Jazz Chorus. Nie da się tego nie zauważyć i nie da się tego przy tym przejść koło tego obojętnie. Duży, nie za lekki, w dobie symulacji bardzo chętnie profilowany, ale ciągle na szczycie. Ciągle na szczycie, ciągle konstrukcja kultowa. I tak jak wspomniałem, wy też zauważyliście to. I też, jak się okazuje, jest zapotrzebowanie u nas, żeby ten wzmacniacz sprofilować, co z radością uczynimy. Także zapraszam was, obserwujcie jakieś nasze postępy. Nie mamy za dużo czasu na to, ale bardzo pieczołowicie staramy się te wszystkie ujęcia zrobić dla was. Nie ukrywam, że ja też je robię dla siebie, bo czynnie i w studiu, i na scenie używamy, i ja używam własnych profili, więc to będzie następny. Wzmacniacz basowy już zrobiony, brzmi świetnie. Teraz Roland Jazz Chorus, król czystej barwy. Bardzo serdecznie was zapraszam i dziękuję za chwilę uwagi. Pozostańmy w obfitości.